Witam serdecznie na moim kanale i dziękuję za to, że zdecydowałeś się obejrzeć właśnie to nagranie. Drogi widzu, mam nadzieję, że jesteś spragniony wiedzy i tym samym, że jesteś gotów na podjęcie jeszcze większych kroków ku własnej przemianie. Bo to, o czym dziś Ci opowiem, z pewnością odbiega od prawdy, którą znałeś do tej pory. A zatem po raz kolejny już dam Ci możliwość do jeszcze głębszej refleksji nad własnym życiem, a w tym przede wszystkim nad własnym systemem przekonań. I kto wie, być może właśnie tym odcinkiem pomogę Ci spojrzeć na Twoje dotychczasowe wierzenia z totalnie innej, nowej perspektywy. W końcu z każdym odcinkiem coraz bardziej zagłębiamy się w cały ten proces duchowego rozwoju. A więc nie zdziwiłabym się, prawdę mówiąc, gdybyś już na tym etapie sam potrafił samodzielnie łączyć fakty i być może nawet składać wszystko w jedną całość. Bo jeśli faktycznie jesteś ze mną od pierwszego odcinka, to na tym poziomie już powinieneś odczuwać jakieś wewnętrzne zmiany. Choćby te związane z Twoim podejściem do tej dość niecodziennej i nietypowej wiedzy. Zatem zapraszam Cię do wysłuchania części czwartej i zarazem ostatniej już serii odcinków opartych o moje rzeczywiste doświadczenia życiowe. Dziś podzielę się z Tobą oczywiście kolejną dawką swoich niezwykłych doświadczeń, a tym razem będą to doświadczenia związane ze zmianami, jakie zaszły w moim życiu tuż po zażyciu ayahuaski. I oczywiście, jak zawsze, zapewniam Cię, że jest o czym opowiadać. Bo to, jak potoczyło się moje życie tuż po powrocie z Portugalii, jest tak niezwykłe, że aż samej trudno mi było uwierzyć w to, jak bardzo i jak szybko faktycznie może odmienić się nasza cała rzeczywistość w dosłownie każdym aspekcie. Zatem zapraszam serdecznie do wysłuchania. Według istniejącego powszechnie prawa, w zależności od miejsca Twojego urodzenia, przypisano Cię do określonej grupy etnicznej, z którą będziesz najprawdopodobniej utożsamiany przez resztę swojego życia. Inaczej mówiąc, nadano Ci narodowość, a wraz z nią nakazano Ci przyswojenie określonych tradycji narodowych oraz przestrzeganie obowiązujących w Twoim kraju zasad. A w tym między innymi właśnie wyznawanie wiary. I teraz mówiąc wiara, mam na myśli wiarę w Boga, co według tradycji narodowych jest utożsamiane z ogólnie przyjętą religią, czyli naukami Kościoła. I choć na świecie istnieje naprawdę szeroki wachlarz takich odłamów religijnych, w Polsce, myślę, przeważającą religią jest religia chrześcijańska. A więc w zależności od środowiska, w jakim się urodziłeś i wychowałeś, przekazano Ci określone tradycje narodowe i pokoleniowe powielane w Twojej rodzinie. I tu właśnie między innymi mowa o przejętych zasadach określonej praktyki religijnej. A że cały ten proces odbywa się jeszcze zanim jesteś gotów samodzielnie i świadomie podjąć tego typu decyzje o przynależności do owej religii, to oczywiście tego typu decyzja jest podejmowana przez osoby sprawujące nad Tobą opiekę. Dlatego też już od najmłodszych lat wychowywany w taki, a nie inny sposób, co jedynie powielasz te wszystkie przekazane Ci w domu tradycje i wierzenia. Czyli jaśniej mówiąc, robisz to, bo w przeszłości mówiono Ci, że tak trzeba, tak należy, a zatem tak Cię zaprogramowano. A że faktycznie nie mogę wypowiedzieć się na ten temat w imieniu każdego z osobna, to pozwól, że wyjaśnię istotę tego problemu, bazując na zakodowanych we mnie informacjach, czyli
tej sekretnej wiedzy, czy też prawdy życia, do której dotarłam w trakcie swojej podróży duchowej. Zatem pozwól, że rozłożę to na części pierwsze, aby, myślę, wystarczająco jasno zobrazować Ci, do czego tak naprawdę doprowadziły nasze nieświadomie przyjęte poglądy i związane z nimi oczywiście działania. Czyli o powstałej między nami separacji, która jest największym zagrożeniem dla życia człowieka. Więc kiedy tak z pokolenia na pokolenie przekazywano nam określone dla danej grupy etnicznej tradycje i wierzenia, nikt z nas nie kwestionował ich sensu, celu czy znaczenia, bo według prawa do 18 roku życia o wszystkim decydują za nas nasi pierwotni opiekunowie. Zatem według przyjętych zasad Kościoła tuż po narodzeniu przyjmujesz swój pierwszy sakrament, którym jest chrzest. I tak też bez Twojej zgody zostaje przywarta do Ciebie etykieta chrześcijanina. Zatem, zważając na własny przykład, pochodząc z rodziny głęboko wierzącej, nakazywano mi uczestniczenie we wszystkich obchodzonych przez Kościół uroczystościach. I faktycznie naprawdę nie widzę w tym nic złego, jeśli celem jest zjednoczenie się w modlitwie i oddanie czci Stwórcy. Problem w tym, że nauki Kościoła w rzeczywistości naprawdę odbiegają od prawdy, a jest to winą błędnie zinterpretowanych świętych tekstów. Bo przypuszczam, że gdyby teksty nie zostały poddane interpretacji, dziś faktycznie wszyscy bylibyśmy oświeconymi ludźmi, żyjącymi oczywiście w pokoju i miłości. A wiemy, że tak nie jest. Dlatego śmiem twierdzić, że wyznawana przez wszystkich zgromadzonych w Kościele wiara jest co jedynie wyuczoną regułką, czy też nawykiem. Nawykiem, który kompletnie nie ma żadnego związku z miłością do bliźniego, czy pogłębianiem wiary, skoro mamy tylu egoistów i chciwych ludzi na świecie. Ale też sam fakt tego, że niektórzy w Kościele zarzekają się, że silnie wierzą, natomiast kiedy w życiu codziennym zostają poddani próbie, natychmiast panikują. A to sprawia, że wiara takiej osoby dość szybko się ulatnia, bo osoba ta zbyt mocno skupia się na jakiejś stracie i swoim przywiązaniu. Po czym oczywiście w pełni oddaje się emocjom. Więc nie oszukujmy się, ale znaczna większość ludzi chodzących do kościoła robi to dla zasady lub z nawyku, bo tak ich kiedyś nauczono i zaprogramowano. Więc ludzie nie chodzą do kościoła, bynajmniej nie wszyscy, żeby stać się lepszym człowiekiem. Bo gdyby tak było, z pewnością nie mielibyśmy tyle zła na świecie. I nawet jeśli jesteś dobrym człowiekiem, jeśli nie jesteś świadom prawdy życia, to mimo Twoich dobrych uczynków wciąż ulegasz pokusom, czy też najzwyczajniej oddajesz się emocjom, dajesz się ponieść emocjom. Dlatego na przykład tuż po odbytej mszy szybko wracasz do swoich starych nawyków, a więc wciąż popełniasz te same błędy, nie ucząc się swoich lekcji, no i zazwyczaj tłumaczysz się, że przecież nikt nie jest idealny. A to nie o to w tym wszystkim chodzi. Więc zamiast ukrywać się za tą naprawdę błahą wymówką, powinniśmy wszyscy pracować nad sobą, aby stać się świadomym siebie człowiekiem. Bo to z pewnością powstrzymałoby Cię tym kolejnym razem przed popełnieniem tego samego błędu. Zatem, jeśli faktycznie każdy z nas wyznawałby wiarę świadomie, to z pewnością zadałby sobie w którymś momencie swojego życia pytanie typu: po co ja to robię? Czy chodzenie do kościoła faktycznie pogłębia moją więź z Bogiem? Czy to, że chodzę do kościoła, faktycznie wnosi coś pozytywnego do mojego życia? A zatem, czy jestem lepszym człowiekiem od człowieka, którym byłem wczoraj? I tu myślę, że warto teraz sobie zadać pytanie, czy gdybym już od najmłodszych lat miał tą możliwość wyboru,
czy wciąż chodziłbym do kościoła i czy faktycznie świadomie przestrzegałbym wszystkich zasad mojej religii. Czyli robił to z własnej, nieprzymuszonej woli. Bo ja nie dostałam takiego wyboru. A to dlatego, że moja rodzina, jak już powiedziałam, jest religijna. I tu kompletnie nie chcę kwestionować niczyich przekonań, ani poziomu ich rozumienia. To jednak sposób, w jaki nauczano mnie wiary w Boga, co jedynie zrodził we mnie wiele niejasności, za co mimo wszystko jestem wdzięczna. Ale pozwól, że podam kilka przykładów takich, tej niejasności. Po pierwsze, dlaczego nie masz prawa wyboru? Dlaczego musisz powielać coś, czego nie rozumiesz, tylko dlatego, że inni też to robią? Dlaczego ludzie przyjmują, akceptują przykazania Kościoła, ale ich nie przestrzegają? Dlaczego Kościół zastrasza, mówiąc, że Bóg jest mężczyzną, który karze nas za złe uczynki? Dlaczego ludzie, którym przyklejono etykietę chrześcijanina, nie postępują jak chrześcijanie? Ale najważniejsze, czyli zasadnicze pytanie. Czy ja w ogóle rozumiem, kim lub czym faktycznie jest Bóg i jaki jest prawdziwy cel i znaczenie pogłębiania z Nim więzi? Więc oczywiście takich pytań jeszcze w dzieciństwie zrodziło się znacznie więcej. A że nikt nie chciał ze mną dyskutować na te tematy, to rzeczywiście życie samo w sobie w pewnym sensie zmusiło mnie do poszukiwania odpowiedzi, bo ja chciałam znać te odpowiedzi. I nie chcę, abyś myślał, że teraz szydzę z nieświadomych działań człowieka, bo absolutnie tego nie robię. Ja po prostu chcę zachęcić każdego do refleksji nad własnym systemem przekonań, aby każdy mógł dotrzeć do własnej prawdy, która w końcu uwolni nas z tej niewoli. Niewoli zgadzania się na wszystko, co narzuca nam nasza grupa etniczna. Bo w rzeczywistości to właśnie ludzka nieświadomość prawdy sprawiła, że automatycznie zgodziliśmy się przyjąć wykreowane przez drugiego człowieka odgórnie narzucane zasady. A zgodziliśmy się na to, bo nie przedstawiono nam, czy też nie dano nam możliwości poznania innej od tej rzeczywistości. Zatem nie mieliśmy porównania, a tym samym możliwości wyboru. I tak też wszyscy daliśmy się temu zniewolić. Natomiast teraz pytanie brzmi, czy mogliśmy temu zapobiec? Czy historia naszej egzystencji tu na Ziemi dziś mogłaby wyglądać inaczej? Drogi widzu, jesteśmy już na wystarczająco wysokim poziomie, żebyśmy byli w stanie zrozumieć, że wszystko było i wciąż jest częścią wielkiego planu. Przecież dobro nie istnieje bez zła, a jasność bez ciemności. Czyli tak zwany dualizm, dwa zupełnie odmienne oblicza jednego stworzenia. A więc w rzeczywistości wszystko ma swój cel i znaczenie, a dostrzeże to tylko ten, który pamięta swoją naturę. Zatem, jak już zapewne wiesz z poprzednich odcinków, powróciłam tu, aby nauczać, czym jest owa prawda życia, a tym samym, aby nawracać te zagubione dusze na naszą piękną duchową ścieżkę rozwoju. Dlatego właśnie już w dzieciństwie miałam problem z akceptacją tych wszystkich dość niezrozumiałych dla mnie tradycji i zasad, bo one faktycznie nie zgadzały się z moją naturą. Dlatego też z determinacją poszukiwałam wyjścia z tego, można powiedzieć, pełnego nonsensu labiryntu, w którym kiedyś nas umieszczono. I tak też właśnie dotarłam do własnej prawdy, idąc własną ścieżką. Zatem, mówiąc z perspektywy roku 2020, wtedy już doskonale rozumiałam, że cały ten podział na grupy etniczne, odmienne rasy, odłamy polityczne czy religijne, to wszystko powstało, aby w pewnym sensie nas zniewolić i odseparować od siebie, abyśmy okresowo doświadczyli życia w odosobnieniu, a w rezultacie zrozumieli, że życie w pojedynkę faktycznie jest niemożliwe. Bo w rzeczywistości
my potrzebujemy siebie, aby chociażby wspólnie doświadczać, rozwijać się, przekształcać, a tym samym, aby stawać się coraz to lepszą wersją siebie. I dzięki temu będziemy mogli oczywiście sięgać tych wyższych poziomów w naszej duchowej podróży, bo o to chodzi. A zatem prawdą jest, że jeśli będziemy dążyli do pojednania, czyli przywrócimy upragniony pokój i miłość względem drugiego, to z pewnością już więcej nie dopuścimy do tego, aby ktokolwiek stał ponad nami i mówił nam, co mamy robić, bo wszyscy jesteśmy równi. Więc pamiętajmy, że prawdziwa siła istnieje w grupie, a nie w jednostce. Dlatego dziś powinniśmy zburzyć kiedyś postawione między nami mury i zatrzeć wszelkie granice, a dzięki temu wyzbędziemy się panującego na świecie zła. I zrozumie to tylko ten, który faktycznie wie, czym jest jedność. Zawsze zastanawiało mnie, jaki jest sens uczenia się tych wszystkich modlitw na pamięć, jeśli jeszcze będąc dzieckiem, tak naprawdę nawet nie rozumiemy znaczenia tego wszystkiego. Zresztą przypuszczam, że bez względu na wiek, wiele osób wciąż nie ma pojęcia o prawdziwym znaczeniu słów, które często wypowiada. Bo faktycznie, żeby słowo nabrało siły i znaczenia, powinno być wypowiadane z uczuciami, z pasją, z miłością. Bo to właśnie te uczucia wytwarzają energię. Natomiast słowa mówione z pamięci są mówione automatycznie. Zatem z czasem przestajemy nawet przykuwać uwagę do ich znaczenia. A to oznacza, że słowa te tracą swoją moc i są jedynie ciągiem wypowiadanych pustych słów. Dlatego jeszcze jako dziecko w kościele zamiast skupić się na mszy, ja odliczałam czas do końca albo liczyłam cegły w murach kościoła. I wiem, być może zabawne, ale faktycznie nigdy nie czułam się ani zainspirowana, ani zmotywowana chociażby słowami niedzielnego kazania. Dlatego też idąc przez życie przemierzyłam naprawdę wiele różnych kościołów, myśląc, że być może w tym kolejnym odnajdę poszukiwaną inspirację. Ale niestety w kościele jej nie znalazłam. A to dlatego, że no właśnie, zawsze miałam to silne wrażenie, że tam jest jakieś znacznie głębsze przesłanie tych wszystkich pięknych nauk od tego, co faktycznie przekazywano nam w kościele czy też na lekcjach religii. I choć nie do końca jeszcze wtedy rozumiałam, czym było to wrażenie, to jednak zaufałam swojej intuicji i próbowałam sama odnaleźć prawdziwe znaczenie tego wszystkiego. O czym zresztą już wiesz z poprzednich części. Zatem, kiedy już dane mi było zrozumieć, kim lub czym jest Bóg oraz zrozumieć cały ten cel i znaczenie stworzenia, zdałam sobie sprawę z tego, że tak naprawdę każda z religii, choć do pewnego stopnia podobna do siebie, to jednak znaczącą różnicą jest właśnie sposób interpretacji przekazanych treści. I tak też studiując różne filozofie, w końcu trafiłam na te, które zdawały się być najbliższe memu sercu. Po czym zrozumiałam, że cały ten sposób interpretacji nauk według każdej z religii jest jak gdyby podzielony etapowo. Czyli w moim przypadku rozpoczęłam od chrześcijaństwa. Natomiast fakt, że nie uzyskałam wszystkich odpowiedzi w Biblii, przynajmniej polskiej, sprawił, że poszukiwałam dalej. Dlatego dziś, jeśli miałabym się określić, to powiedziałabym, że znacznie bardziej utożsamiam się z filozofią buddyzmu, czy też świadomości Kryszny. Bo tam cała historia stworzenia została przedstawiona w znacznie bardziej zaawansowany sposób, co faktycznie przyniosło mi całe to zrozumienie, no i jasność umysłu.
więc dzięki temu stałam się w pełni świadomym siebie i stworzenia człowiekiem. Zatem zamiast doszukiwać się różnic między sposobem wyznawania wiary, powinniśmy doszukiwać się połączenia. A dzięki temu zrozumiemy, że to, w jaki sposób wyznajemy naszą wiarę, nie powinno mieć żadnego znaczenia, dopóki świadomie wierzymy, rozumiemy i wyznajemy Boga. Poza tym przestudiowanie innego wyznania jest naprawdę fascynujące, chociażby ze względu na, no właśnie, sposób interpretacji i odmienne spojrzenie na istotę rzeczy. Dlatego gorąco polecam i zachęcam. I uważam, że to nie jest grzech. Jeszcze na kilka dni po powrocie z Portugalii otaczała mnie ta wspaniała, oczyszczająca i uspokajająca pozytywna energia, której doznałam podczas obu ceremonii. A żeby pozostać w tej pięknej energii jak najdłużej, to każdego wieczoru przygotowywałam swój taki mały rytuał ze świecami, kadzidełkami, misą tybetańską i oczywiście muzyką, która nadawała odpowiednią atmosferę. Bo myślę, muzyka, czy też odpowiedni jej dobór ma naprawdę potężne znaczenie. Bo muzyka w pewnym sensie odzwierciedla nasze wewnętrzne uczucia. Ona również pomaga nam odłączyć się od świata zewnętrznego i choć na chwilę zapomnieć o troskach życia codziennego, albo też utożsamić się z innymi ludźmi, znaleźć to połączenie. Więc poświęciłam czas, żeby stworzyć sobie taką playlistę piosenek, które pomogłyby mi faktycznie przenieść się do tej świętej przestrzeni, czyli zagłębić się we własnym wnętrzu. I tak też podczas moich poszukiwań, zupełnie nieoczekiwanie, trafiłam na jedną z piosenek granych właśnie podczas ceremonii. Czyli ta cudowna melodia ze słowami mantry, o której wspomniałam w poprzednim epizodzie. I choć tuż po powrocie do Londynu kompletnie nie pamiętałam słów tej mantry, to gdy tylko wyświetlił się tytuł tej piosenki, w wyszukiwarce YouTube oczywiście, czułam, że ja muszę jej posłuchać. I tak też po raz kolejny już przekonałam się o tym, że magia naprawdę istnieje. Czy to nie fascynujące, jak Bóg wszystko wspaniale aranżuje? Wiem, że zadaję Ci to pytanie po raz kolejny, ale mega fascynacja. Więc jak już wspomniałam wcześniej, ta piosenka miała na mnie niesamowicie magiczny wpływ. Jej tytuł nosi nazwę Enjoy in Krishna, co w tłumaczeniu na polski oznacza raduj się w Krishnie. Natomiast jej tekst napisany jest w sanskrycie, czyli jednym z najstarszych języków świata. I dołączę tytuł w opisie pod tym nagraniem, żebyś mógł sobie, drogi widzu, przesłuchać. No więc faktycznie za każdym razem, kiedy jej słuchałam, ona dosłownie od razu wprowadzała mnie w ten głęboki trans. A więc sprawiała, że w tempie dosłownie natychmiastowym mogłam odłączyć się od tego, co działo się w pomieszczeniu, w którym przebywałam. Po czym czułam tą cudowną, pulsującą, wibrującą energię, która przemieszczała się przez całe ciało. Jak gdyby, można powiedzieć, wirowała wokół kręgosłupa. I jeśli pamiętasz z poprzednich części, już wspominałam o tej energii. Jest to tak zwana energia kundalini. I tak też z każdym dniem, kontynuując swoje praktyki duchowe, w jednej z medytacji doznałam olśnienia. Zrozumiałam, że przecież ja muszę dowiedzieć się znaczenia tej piosenki. A żeby to zrobić, musiałam zrozumieć w pierwszej kolejności oczywiście jej tytuł. Więc wpisałam w wyszukiwarkę słowo Krishna i pierwsze, co mi się wyświetliło, to świątynia
która znajdowała się w samym centrum jednej z londyńskich dzielnic. A tą dzielnicą było, czy to jest, Soho, czyli jedna z najbardziej imprezowych dzielnic Londynu. Myślę, nie przez przypadek to wszystko. I co jest w tym najbardziej interesujące? Ja dosłownie od razu poczułam ten silny impuls, że ja oczywiście muszę odwiedzić tą świątynię. Więc już następnego dnia, tuż po pracy, wybrałam się do niej, zupełnie niczego się nie spodziewając. I pamiętam, że przez chwilę stałam tak na zewnątrz i zastanawiałam się, co ja mam im tam powiedzieć, jak już wejdę do tego środka. A że na zewnątrz stał jeden z mnichów, który oferował przechodniom jakieś książki, to najpierw podeszłam do niego. Mnich był młodym chłopakiem, uśmiechniętym od ucha do ucha, a blask, który z niego bił, emanował, był tak bardzo piękny i przyciągający, że od razu wyczułam od niego tą przepiękną, czystą energię, wręcz uspokajającą. Poza tym mnich był ubrany na pomarańczowo, w dość jasne barwy i miał dość nietypowo obstrzyżone włosy. Zwracał na siebie uwagę. To tak, żebyś mógł sobie wyobrazić, drogi widzu. No więc kiedy już podeszłam do niego, zapytał najpierw, czy jestem zainteresowana którąś z książek. I faktycznie jedna wpadła mi w oko. Ale ja pomyślałam, że nie wiem dlaczego, ale muszę opowiedzieć mu swoją historię, czyli co faktycznie mnie tu przyprowadziło i że z jakiegoś powodu ja chcę dowiedzieć się czegoś więcej na temat ich praktyk. W końcu nie przez przypadek się tam znalazłam, tak? A on oczywiście uśmiechnął się jeszcze bardziej, po czym dodał, że w takim razie koniecznie powinnam wejść do świątyni, do środka i odnaleźć w niej to, czego szukałam. I muszę przyznać, że zachęcił mnie tym od razu, bo weszłam i już od pierwszej chwili miałam to poczucie, że jestem we właściwym miejscu. Dosłownie wszyscy ludzie, poczynając od pana na recepcji, byli niesamowicie uprzejmi i pomocni, no i oczywiście uśmiechnięci. Dostałam nawet swoją przewodniczkę, która już od pierwszej chwili zrodziła we mnie to poczucie, że to z pewnością nie będzie mój ostatni raz. Więc kiedy tak oprowadzała mnie po tej pięknej świątyni, poradziła, żebym została na jednej z popołudniowych klas, czy tam programów zaplanowanych właśnie na ten dzień. A że klasa miała odbyć się za niecałe 30 minut, no to oczywiście zostałam, bo miałam czas. I tak też w trakcie tych 30 minut dyskutowałyśmy sobie i kątem oka widziałam, że w pomieszczeniu głównym zbierało się coraz więcej ludzi, którzy przyszli na modlitwę, więc byłam zainteresowana. No i właśnie, ten rodzaj modlitwy w niczym nie przypominał tego, który ja znałam. Więc zacznijmy od tego, że weszłam do tego środka i na ołtarzu stały przepięknie ubrane figurki i właśnie jedną z nich był Krishna. Natomiast formą modlitwy było wspólne granie na instrumentach i śpiewanie właśnie tej magicznej mantry noszącej nazwę Hare Krishna, czyli chwała Bogu. Bo jak też się dowiedziałam, Krishna to jedna z inkarnacji Boga, która objawiła się na ziemi. Czyli to takie jedno z imion. No więc dołączyłam do nich i szczerze mówiąc nawet nie zastanawiałam się, czy powinnam, czy też nie, bo zrobiłam to pod wpływem impulsu i nie żałowałam. Bo kiedy tylko do nich dołączyłam, dosłownie z minuty na minutę grana w tle melodia przyspieszała, a w połączeniu z powtarzaną w kółko czy z powtarzanymi w kółko słowami mantry, w końcu weszłam w ten błogi stan ekstazy. Zresztą jak pozostali. Bo dosłownie chwilę później wszyscy zaczęliśmy tańczyć.
Starsi, młodsi, nieważne. Dosłownie każdy z radości podskakiwał z nogi na nogę. Czułam się taka szczęśliwa, że aż nie potrafiłam opanować tego ogromu radości, która faktycznie pojawiła się tak zupełnie znienacka, można powiedzieć. I teraz oczywiście znowu brakuje mi słów, żeby opisać to uczucie w pełni adekwatne słowa, bo to trzeba przeżyć samemu. Więc przez te kolejne 30 minut śpiewałam i tańczyłam na całego, jak gdybym kompletnie zapomniała, że to był mój pierwszy raz w tej świątyni. Bo nawet ludzie, choć obcy, zdawali się być jak rodzina. To było niesamowicie cudowne i niecodzienne uczucie czy doświadczenie. Bo w tamtej chwili znowu przeżyłam coś naprawdę głębokiego i to przede wszystkim nie wymagało zażycia żadnych używek. To było naturalnym hajem, 100% silniejszym niż działanie któregokolwiek z narkotyków czy chociażby alkoholu. Dlatego wiedziałam, że na jednym razie się nie skończy, bo przecież ja musiałam się dowiedzieć, jak faktycznie działa ta cała magia tej mantry i dlaczego czułam się tam aż tak dobrze. Kiedy już skończyliśmy tą dość nietypową, ale fascynującą formę oddania czci Bogu, do sali wszedł starszy mnich, który miał przy sobie jakąś księgę. Więc każdy zajął miejsce na swojej poduszce i tak też rozpoczęła się klasa. Mężczyzna rozpoczął jakąś krótką pieśnią, którą zresztą wszyscy śpiewali, po czym otworzył księgę na zaznaczonej stronie i rozpoczął czytanie. Oczywiście księga była tłumaczona z sanskrytu na język angielski. No więc zamknęłam oczy i wsłuchałam się w słowa tego czytania. I z tego, co pamiętam, czytanie dotyczyło braku umiarkowania w jedzeniu i piciu oraz o złych tego wpływach na nasze zdrowie, no i oczywiście życie. I co najbardziej podobało mi się z tej całej klasy, to fakt, że mieliśmy szansę na wspólne przedyskutowanie tematu. Z tym, że odezwałam się tylko ja. Bo oczywiście, jak zawsze, chciałam wiedzieć, czy faktycznie dobrze zrozumiałam ten wysłuchany tekst. Więc przytaczając kolejno jakieś przykłady z życia, wyjaśniłam, co według mnie było morałem tego pięknego czytania. I oczywiście ku memu zdziwieniu miałam rację. Dlatego też na koniec klasy podeszłam do tego mnicha i zapytałam o tytuł jego księgi. A on wskazał, że jest to Bhagavad Gita. I to była ta książka, która spodobała mi się, jak jeszcze stałam na zewnątrz świątyni. A że od razu mnich wiedział, że byłam tam nowa, to zapytał mnie, do której świątyni uczęszczałam wcześniej. Więc jemu również opowiedziałam o swoim doświadczeniu z ayahuaską oraz o tej magicznej piosence z mantrą, która przywiodła mnie do świątyni. Na co on z uśmiechem odpowiedział, że skoro nigdy wcześniej o nich nie słyszałam, to istnieje tylko jedna możliwość. O czym dowiesz się już zaraz. A więc od teraz chodziłam tam, czyli do tej świątyni, dosłownie codziennie. Czyli przed pracą, na przerwie, w trakcie pracy i oczywiście tuż po. A czasem nawet przesiadywałam tam całe dnie. Bo w końcu miałam to poczucie, że znalazłam miejsce, w którym mogłam być naturalną sobą. Z każdym dniem spędzonym w świątyni coraz bardziej wzrastała moja fascynacja ich filozofią. Więc im więcej czasu tam spędzałam, tym bardziej czułam, że to jest faktycznie miejsce, do którego należę. Więc każdego popołudnia, tuż po pracy, albo jeszcze przed, jak już mówiłam, od razu szłam do świątyni,
gdzie kolejno uczestniczyłam we wszystkich możliwych organizowanych tam klasach i wspólnych modlitwach. I to właśnie w tej świątyni dotarło do mnie, jak bardzo ważnym jest zjednoczenie w modlitwie. Nieważne, jak ta modlitwa będzie wyglądała, ale musimy się zjednoczyć. Bo kiedy tak razem z innymi zgromadzonymi tam intonowaliśmy Hare Krishna mantrę, wtedy czuć było w pomieszczeniu tą narastającą, potężną siłę Bożej miłości. Miłości, która dawała efekt oczyszczający, a nawet uleczający. No coś niesamowitego. Co więcej, dzięki właśnie tej mantrze przestałam miewać gorsze dni. Bo teraz już czułam w sobie jedynie wewnętrzny spokój i wyciszenie. Aż nieprawdopodobne. Ale też ogromną radość, która pozbawiła mnie jakichkolwiek obaw. Więc w końcu przestałam się bać o to, co chociażby będzie jutro. Przestałam się bać podejmowania trudnych decyzji. Ale myślę, ponad wszystko przestałam się bać tego, co pomyślą lub powiedzą inni. Bo ta mantra, za każdym razem, kiedy jej używałam, w tempie dosłownie natychmiastowym, napełniała moje serce ogromną dawką miłości i spokoju. A więc bez względu na to, jak bardzo źle rozpoczął się mój dzień i jak źle się mogłam czuć tego dnia, mantra dosłownie błyskawicznie zabierała wszelki ból, smutek i rozdrażnienie. Więc używając jej, już nie potrafiłam się złościć ani irytować. Przestałam również miewać tak zwane skoki nastrojów, a nawet przestałam już tak dużo od siebie wymagać. Już nie czułam, że gonił mnie czas czy termin. Nie czułam również, że muszę robić coś wbrew własnym uczuciom. Więc od teraz, jeśli najzwyczajniej nie miałam ochoty czegoś robić, to nie zmuszałam się do tego tak jak wcześniej, tylko po to, żeby sobie coś udowodnić. Bo teraz już nie miałam takiej potrzeby. Naprawdę to jest wręcz niewiarygodne, jak bardzo i jak szybko zmieniłam się ja i moje podejście do życia. A wszystko właśnie dzięki codziennej praktyce tej cudownej mantry. Ale też dzięki, myślę, otoczeniu się ludźmi o takich samych lub podobnych intencjach. Bo do świątyni faktycznie przychodzili tylko ci, którzy naprawdę szczerze pragnęli stać się lepszym człowiekiem. I to było widać i czuć. A o tym, jak tego dokonać, miało nauczać nas właśnie Bhagavad Gita. Któregoś dnia po wspólnej modlitwie jeden z mnichów, jak zawsze, poprowadził popołudniowy program. Program, podczas którego omawialiśmy kolejny już fragment Bhagavad Gity. Natomiast ze względu na stosunkowo niewielką powierzchnię tej świątyni, wszyscy siedzieliśmy na poduszkach w siadzie skrzyżnym, tworząc takie półkole. I to poniekąd przypominało mi obraz Jezusa albo Buddy, otoczonego grupą ludzi, którzy słuchali Jego opowieści. Więc jak już wspomniałam wcześniej, podczas zajęć mogliśmy zadawać pytania. Natomiast wspólnie omawiając dany temat, mogliśmy również podzielić się własnymi poglądami. A że faktycznie w Kościele nigdy wcześniej nie doświadczyłam czegoś takiego doświadczenia, to dla mnie tego typu interakcja była czymś zupełnie nowym i naprawdę fascynującym. Bo ta możliwość interakcji faktycznie stworzyła okazję do otwarcia się i wyrażenia własnej opinii. A dzięki temu zrozumiałam, jak wiele już wiedziałam, co zresztą również pomogło mi uwierzyć, że zdecydowanie nie jestem przeciętnym człowiekiem, bo mam w sobie mądrość, która faktycznie mogłaby uleczyć naprawdę wielu ludzi. W końcu rozumiałam święte księgi. Natomiast pytanie brzmi, skąd ja to wszystko wiedziałam?
No więc poprosiłam jednego ze starszych, zdawałoby się tego bardziej doświadczonego mnicha, o prywatną konsultację. Bo jak też się okazało, faktycznie prowadzili takie prywatne sesje dla tych chętnych, którzy chcieli pogłębić swoją wiedzę. Więc zapytałam go, jak to możliwe, że do świątyni uczęszczam dopiero od kilku dni, a rozumiem ich praktyki i one naprawdę zdają się być bliskie memu sercu. Po czym ten odpowiedział, że z pewnością praktykowałam świadomość Kryszny już w poprzednich życiach. Stąd też znałam treści owej księgi oraz używaną przez nich mantrę. A powiedział to z taką lekkością i przekonaniem w głosie, że przez chwilę nawet zastanowiłam się, jak ja w ogóle mogłam zapytać go o tak oczywistą rzecz. Więc wtedy po raz kolejny już potwierdziły się moje przekonania co do poprzednich wcieleń, ale również co do sekretnej wiedzy, którą jak widać naprawdę w sobie miałam. Bo prawdą jest, że jeśli znasz coś od serca, czyli intuicyjnie, a więc, że rozumiesz znaczenie wszystkich tych treści zawartych w świętych księgach, to z pewnością musisz być naprawdę starą i doświadczoną duszą. Bo widzisz, filozofia świadomości Kryszny znacząco różni się od wierzeń i tradycji Kościoła katolickiego. A jednak ta filozofia i jej nauki były mi znacznie bliższe, jak już powiedziałam. Chociażby ze względu na to, że w tej pierwszej, czyli świadomości Kryszny, nauczano nas o procesie reinkarnacji, o karmie i dharmie, o których miałam pojęcie. Dlatego też, jak zapewne możesz sobie wyobrazić, naprawdę zależało mi, żeby zrozumieć tą niezwykłą więź i odnaleźć źródło, czyli jej pochodzenie. A to oznaczało, że zdecydowanie chciałam pogłębić swoją wiedzę w tym kierunku. Ale niestety, im bardziej identyfikowałam się z tą filozofią, tym bardziej wzrastał we mnie niepokój związany z tym, co powiem swojej rodzinie. Bo choć faktycznie na tym etapie nie przejmowałam już opinia innych, tak akurat w tym przypadku, niestety miałam jeszcze pewne obawy co do reakcji chociażby mojego taty. W końcu w rodzinie wszyscy są katolikami, praktykującymi czy też nie, ale kiedy chodzi o tradycje narodowe czy pokoleniowe, w domu ściśle ich przestrzegano. Ale ja, mimo wszystko, nie potrafiłam wyzbyć się tego zainteresowania tą piękną filozofią, a tym bardziej oprzeć się swojej wewnętrznej potrzebie przebywania w świątyni i dalszego studiowania, zagłębiania się w tym, bo to miało dla mnie sens, ja to rozumiałam. Więc dlaczego miałabym przerwać coś, co faktycznie dawało mi poczucie przynależności, a więc sprawiało, że byłam naprawdę szczęśliwa i czułam się spełniona. Dlatego, mimo tego, że gdzieś tam w umyśle snułam jakieś czarne scenariusze związane z tą całą sytuacją, to jednak mimo wszystko nie zaprzestałam swoich praktyk. A więc kontynuowałam moje codzienne spotkania, na których zresztą poznałam, jak już mówiłam, wielu niesamowitych ludzi. Każdy miał równie piękną historię swojej podróży duchowej. Bo jak też się okazało, wielu z nich, a w tym również mnichów, prowadziło wcześniej, można powiedzieć, normalne życie. Nie świeckie, nie duchowe. Więc jak każdy przeciętny człowiek, oni również zmagali się w przeszłości z uzależnieniami, stresami życia codziennego, czy chociażby problemami w rodzinie. Po czym nastąpiło w ich życiu coś nieoczekiwanego, a często nawet przykrego, co sprawiło, że zostali przebudzeni i tym samym nawróceni na duchową ścieżkę rozwoju. I to właśnie sprawiało, że
mieliśmy ze sobą naprawdę dużo wspólnego. Bo faktycznie w świątyni nikt niczego nie ukrywał, a więc nikt nie udawał kogoś, kim nie był. Więc rozmawialiśmy ze sobą otwarcie, ze zrozumieniem i akceptacją. I nikt nikogo nie oceniał za jakieś przeszłe działania, za inne poglądy, czy sposób, w jaki wyrażali swoją wiarę. Wręcz przeciwnie, bo tu wszyscy cieszyliśmy się z tego, jak daleko zaszliśmy i jak wiele uzyskaliśmy dzięki tym wszystkim wcześniejszym zdarzeniom, nawet błędom. Dlatego nie dziwiłam się sobie, że chciałam przebywać tam jak najdłużej, bo tam czułam się rozumiana i zaakceptowana za to, kim jestem. Poza tym miałam porównanie do tego, co działo się w życiu codziennym poza świątynią, a tym, czego doświadczałam w świątyni. I prawdę mówiąc, nie było porównania, bo szybko zdałam sobie sprawę, że im bardziej oczyszczałam się, przebywając wśród podobnych do siebie ludzi, tym więcej skazy byłam w stanie dostrzec w ludziach, którym faktycznie brakowało tej wiary i czystości umysłu. Kolejną taką niesamowitą i istotną rzeczą jest fakt, że z czasem nauczyłam się również odłączenia od wszelkich przywiązań, czyli przyzwyczajeń, nawyków, ludzi, miejsc i rzeczy materialnych. Czyli wszystkiego, co blokowało mój rozwój. Bo faktycznie uwolnienie się od przywiązań do kogoś lub czegoś w rzeczywistości przynosi potężną ulgę. I przede wszystkim daje poczucie wolności. Więc kiedy coś nieoczekiwanie tracisz, już nie czujesz bólu ani cierpienia, bo najzwyczajniej wierzysz, że tak po prostu miało być. I tyle. Pewnego popołudnia, na chwilę przed zaplanowaną klasą, znajoma ze świątyni, która zresztą zawsze była mi bardzo pomocna i uczynna, zauważyła, że coś mnie niepokoiło. Więc zaproponowała rozmowę. A że wiedziałam, że mogę jej zaufać, to z chęcią oczywiście przyjęłam jej propozycję. Manjari Gopika, tak na nią mówiono. Manjari jest przepiękną, młodą kobietą, która pracuje w świątyni jako pomoc. I muszę przyznać, że nigdy wcześniej nie poznałam aż tak fascynującej osoby. Bo to jest naprawdę niezwykłe, z jak wielką pasją i oddaniem zawsze mówiła o Krysznie, czyli o Bogu. Często nawet opowiadała mi o swoich trudnych przejściach życiowych oraz o tym, jak właśnie Bóg pomógł jej wyjść z każdej opresji, czy też ta wiara w Boga. Więc kiedy widziała, że coś faktycznie mnie trapiło, zaproponowała pomoc. A ja faktycznie tamtego dnia miałam chyba najgorsze jak do tej pory myśli związane z moim uczęszczaniem do świątyni i z rodziną. Bałam się, że będę musiała wybierać między dwojgiem. Z tym, że ja czułam, że byłam przekonana, że prędzej odsunę się od rodziny, aniżeli zaprzestanę swoim praktykom. Bo wierzyłam, że jeśli rodzina nie będzie potrafiła zaakceptować tego, kim naprawdę jestem i jakie są moje poglądy i wierzenia, to oznacza to, że nie ma w nich prawdziwej miłości względem bliźniego. A to z kolei oznacza, że nie ma w nich akceptacji dla ludzkiej odmienności. A ja, po tym wszystkim, czego doświadczyłam i co odkryłam, co przeżyłam, z pewnością nie potrafiłabym już dłużej udawać kogoś, kim nie byłam. Poza tym, przecież nie możesz cofnąć się w rozwoju. A ja myślę, już zdecydowanie zaszłam zbyt daleko. Więc mogę powiedzieć, że teraz po części rozumiałam już, kiedy mówi się, że niektórzy ludzie będą z nami przez całe życie, natomiast niektórzy tylko do pewnego etapu. I tak prawdę mówiąc, to powinno być dla nas normalnym, choćby ze względu na to, że w rzeczywistości faktycznie nie ma między nami dystansu ani separacji. Ale niestety nieświadomy prawdy człowiek tego nie wie. Zatem będzie kierował się umysłem, czyli ego.
I dlatego właśnie bałam się, że rodzice nie zrozumieją mojej decyzji czy moich zmian, a bynajmniej tata. Więc kiedy zwierzyłam się ze swoich obaw, Manjari spojrzała na mnie z uśmiechem i powiedziała: Izabela, nie spiesz się z żadną decyzją. Czekaj cierpliwie. Z pomocą Boga wszystko będzie dobrze. Zaufaj całemu procesowi i nie bój się. Skup się na modlitwie, na praktykowaniu, a Bóg z pewnością zaaranżuje wszystko na Twoją korzyść. Więc zamiast patrzeć na różnicę między Tobą a Twoją rodziną, skup się na miłości i okaż im miłość. A ci, widząc, że jesteś szczęśliwa, prędzej czy później zaakceptują Twój wybór, nawet jeśli go nie zrozumieją. I te słowa w zupełności wystarczyły, bo one faktycznie dodały mi otuchy i sprawiły, że zamiast skupiać się na swoich obawach, skupiłam się na dalszym studiowaniu literatury wedyjskiej. Bo teraz już oczywiście posiadałam w domu własną Bhagavad Gitę. Więc każdego wieczoru poświęcałam czas na czytanie jednego albo kilku rozdziałów, aby wyniesione nauki, przesłania wdrażać do swojego życia. Nigdy nie potrafiłam tak dokładnie wyobrazić sobie, jak faktycznie wygląda taka wewnętrzna transformacja. Myślałam, że człowiek jest w pełni świadom każdej zachodzącej w nim zmiany. A więc, że jest w stanie dostrzec w sobie coś nowego. Ale okazało się, że w rzeczywistości taki proces wygląda zupełnie inaczej, a bynajmniej na początku. Bo tak patrząc z perspektywy czasu, jak do tej pory naprawdę dużo zmieniło się w moim życiu i faktycznie z każdym dniem stawałam się zupełnie inną osobą. Ale jeszcze do tej pory nie postrzegałam tego w taki sposób. Bo myślę, byłam chyba zbyt mocno skupiona na studiowaniu i odkrywaniu siebie, żeby dostrzec, że faktycznie te wszystkie zmiany otoczenia, pracy czy zamieszkania były właśnie wynikiem tej wewnętrznej transformacji. Bo faktycznie im bardziej poznawałam siebie i własny potencjał, tym bardziej zmieniały się moje zapotrzebowania i standardy. Więc na przykład z upływem czasu zmieniały się tematy moich rozmów, zmieniały się moje zainteresowania, zmieniał się sposób, w jaki chciałam spędzać swój wolny czas, zmieniały się moje zapotrzebowania w diecie, a nawet rodzaj muzyki, której słuchałam, ulegał ciągłej zmianie. A więc, jak też zapewne możesz się domyśleć, kiedy dochodzi do aż tak potężnych zmian w Tobie, raptem przestajesz rezonować z niektórymi ludźmi z Twojego otoczenia. Więc, jak to mówimy, przestajemy nadawać na tych samych falach. Już energetycznie się nie łączymy, odpychamy. A więc w pewnym sensie zmuszony jesteś zmienić swoje otoczenie. I wiesz co? Nic w tym złego. To nie jest ani egoistyczne, ani też egocentryczne, że chcesz zadbać o własne potrzeby i że chcesz się rozwijać. Podczas gdy inni być może boją się zmian, więc rozwijają się w troszeczkę wolniejszym tempie. I to również jest ok. Zatem, jeśli faktycznie rozumiesz, czym jest duchowy rozwój, to z pewnością wiesz, że tak naprawdę nie zostawiasz nikogo w tyle, a tym bardziej, że się z nim nie rozstajesz. Bo choć energetycznie się odpychamy, to i tak jesteśmy ze sobą silnie połączeni. Ja istnieję, bo Ty istniejesz. Natomiast fakt tego, że chcesz się rozwijać, sprawi, że w końcu nadejdzie czas obrania własnej, innej ścieżki. Więc
stajesz wtedy przed wyborem. Czy chcesz kontynuować swoje życie jak do tej pory, czy być może podejmiesz ryzyko i pójdziesz tym razem za głosem własnego serca. Więc jeśli chodzi o mnie, to zapewne już wiesz, że ja zawsze szłam i zawsze będę szła za głosem własnego. I faktycznie nigdy nie żałowałam. Bo opowiadając teraz już z perspektywy czasu, pamiętam, że zaraz po ayahuasce, jak gdyby cały ten proces wewnętrznej przemiany nabrał tempa. I tak też z dnia na dzień i z tygodnia na tydzień wszystkie moje dotychczasowe zmartwienia raptem znikały. One po prostu traciły swoją moc i znaczenie, bo przestałam się na nich skupiać. Więc teraz już zdawały się być tak błahe, że aż nie warte uwagi. A wszystko zawdzięczam właśnie przede wszystkim codziennej praktyce medytacji i modlitwie, które przyniosły, jak widać, naprawdę niesamowite efekty. Bo zarówno medytacja, jak i modlitwa mają działanie wyciszające, oczyszczające, a tym samym usuwające z Twojej drogi wszelkie niepotrzebne i rozpraszające Cię myśli. Czyli tym samym jesteś w stanie dostrzec wszystko takim, jakim jest naprawdę, a nie jak widzi to Twój zestresowany, bo poddany ciągłej presji umysł. A więc śmiało mogę powiedzieć, że teraz już dosłownie każdy aspekt mojego życia przeszedł potężną metamorfozę. Coś, czego z pewnością nigdy wcześniej się nie spodziewałam. Ale to oczywiście nie oznaczało, że zaprzestałam pracy nad sobą, bo faktycznie przede mną było i zresztą wciąż jest jeszcze wiele do odkrycia. Bo widzisz, kiedy już jesteś świadom całego tego procesu zachodzącego w Tobie, to dosłownie z każdym dniem dowiadujesz się czegoś zupełnie nowego o sobie. Bo teraz nagle wszystko staje się jasnym i dostępnym. Więc wyobraź sobie, jeszcze do tej pory kreowałam swoje życie na wzór tego, co narzucało mi nasze społeczeństwo. A więc utożsamiając się z jakimiś fałszywymi wizerunkami, czyli nosząc maski, które oczywiście sama wykreowałam, żyłam iluzją życia, żyłam w kłamstwie. Podczas gdy teraz, będąc w pełni świadomą własnej prawdy osobą, ja dopiero odkrywałam to, kim naprawdę jestem. A więc można powiedzieć, że ja dopiero tak naprawdę zaczynam żyć. Bo teraz już mogę być i zresztą jestem naturalną osobą. Ale oczywiście nie powinniśmy zapomnieć, że cały ten proces programowania, odłączenia od własnej natury, po czym okres zagubienia, poszukiwania, odkrywania, uczenia się i ostatecznie powrócenia do własnej natury jest nieunikniony i oczywiście, jak już wiele razy wspominałam, potrzebny do naszego rozwoju. Zatem teraz już rozumiałam, dlaczego moje życie potoczyło się tak, a nie inaczej. Bo kiedy już przeszłam cały ten cykl, czy też proces, zrozumiałam, że dziś, wracając do wspomnień przeszłości, widzę wszystko w zupełnie innym świetle. Więc teraz mogę świadomie przyznać, że w rzeczywistości faktycznie bardzo tęskniłam przez te wszystkie lata za moją rodziną. I aż ciężko jest mi dziś uwierzyć, że aż tak długo wierzyłam, że oni mnie nie kochali. Więc tym razem patrząc, widziałam już to, czego wcześniej nie potrafiłam dostrzec. Jak gdybym zamknęła swoje fizyczne oczy i spojrzała oczami duszy. Albo jak gdyby ktoś w końcu zdjął mi z oczu opaskę. Więc teraz już byłam w stanie doświadczyć uczuć, których z pewnością nie potrafiłam rozpoznać wcześniej. Również te wszystkie blokady,
które nieświadomie kiedyś wykreowałam, też raptem zostały odblokowane i usunięte. A dzięki temu świat nabrał zupełnie innych barw. Zatem zamiast patrzeć na ludzi jako rozprzestrzeniające się zło i spisek w społeczeństwie, teraz dostrzegałam i czułam ludzką nieświadomość, ból i zagubienie. I wtedy zdałam sobie sprawę z tego, jak tak naprawdę bardzo wszyscy jesteśmy ze sobą połączeni, a zatem powinniśmy nawzajem wspierać się w tej podróży i w tych wszystkich etapach. Pomimo różnic i w postrzeganiu i właśnie poziomu czy etapu naszego rozwoju. Więc teraz, będąc tu, gdzie jestem, nie czułam już strachu, smutku czy też złości względem drugiego, bo teraz czułam jedynie miłość, współczucie i zrozumienie. Przecież ja kiedyś też tam byłam. I tak też z każdym dniem, im więcej miłości doświadczałam czy czułam w swoim sercu, tym większa doza miłości emanowała ze mnie na zewnątrz. Natomiast wraz ze świadomością i uleczeniem w końcu mogłam już otwarcie mówić o swojej przeszłości. Czyli o wszelkich tak naprawdę nieporozumieniach i uczuciach z tym związanych. I teraz faktycznie już nie czułam się ofiarą, lecz wygraną. Bo w końcu udało mi się wygrać tą wewnętrzną walkę pomiędzy nieświadomym ego a intuicją. Zatem zamiast bólu i cierpienia czułam jedynie wdzięczność za te wszystkie doświadczenia. Czyli doświadczenia, które okazały się być najcenniejszymi lekcjami, bo dzięki nim czułam, że stawałam się coraz mądrzejsza i silniejsza, bogatsza w doświadczenia. I choć większość swojej przemiany zawdzięczam właśnie ayahuasce, to jednak myślę te największe zmiany, rewolucje i odkrycia zawdzięczam modlitwie, bo to dzięki niej zawiesiła się moja więź z wewnętrznym Bogiem. Więc teraz już z totalnie inną świadomością w końcu mogę nazwać się człowiekiem wyzwolonym i wolnym. Dziś, znając już prawdę życia, po części rozumiem, dlaczego aż tak wielu ludzi odchodzi z Kościoła. Ale niestety nie rozumiem, dlaczego tym samym odwraca się od Boga. Bo jeśli chodzi o Kościół, to choćby dlatego, że kościoły niezależnie od tego, gdzie na świecie, angażują się w politykę kraju. I tak też zresztą jest nie od dziś, co powinniśmy wiedzieć z historii. Więc dla przykładu, wielu duchownych prowadzi biznesy pod przykrywką głoszenia Słowa Bożego, pobierając za to pieniądze, a przy tym pławiąc się w złocie i splendorze, czyli prowadząc bogate życie. Im bogatsza dzielnica, tym bogatsza parafia. No bo dlaczego ksiądz miałby żyć na niższym poziomie, co jego parafianie? Oczywiście to zwykła ironia, bo bycie księdzem według mnie nie powinno być zawodem, lecz wywodzić się z powołania. A bynajmniej tak właśnie przedstawiono nam obraz duchownego. Niestety, myślę, te dość rygorystyczne warunki, na jakie zgadza się jeszcze świecki człowiek, przystępując do klasztoru czy kościoła, często po latach okazują się być zbyt najwidoczniej dużym ciężarem. I przypuszczam, dlatego właśnie aż tak często jesteśmy świadkami różnego rodzaju haniebnych czynów wśród duchownych. Duchownych, którzy, zdawałoby się, powinni świecić przykładem. Oczywiście nie wrzucam wszystkich do jednego worka, bo nie wszyscy są tacy sami. I nikogo nie chcę tu obrazić. Więc chcę, abyś wiedział, że problem w tym, że
są to równie nieświadomi, co każdy przeciętny człowiek ludzie. Więc nic dziwnego, że oni również popełniają błędy, ulegając nałogom i pokusie. Zatem nie oceniajmy dzisiejszego duchownego za jego nieświadome uczynki, nawet jeśli wydaje Ci się, że są świadome, lecz zamiast tego spójrzmy w przeszłość i postarajmy się wspólnie odnaleźć pierwotne źródło tego problemu. Bo przecież z historii wiemy, że kościoły od wieków posługują się jakimiś swoimi przykazaniami i zasadami postępowania. A przedstawiając Boga jako mężczyznę karzącego za złe uczynki, tak naprawdę właśnie zastraszają ludzi i zmuszają do poddania się manipulacji i tym wszystkim zasadom, co w rzeczywistości nie ma żadnego związku z wiarą w Boga, bo to jest czysta polityka, manipulacja i zniewolenie. A wiesz, czemu tak twierdzę? Ponieważ nie powinno się zmuszać człowieka do wiary. Człowiek sam powinien wyrazić chęć pogłębiania więzi z Bogiem, powinien w ogóle chcieć Go zrozumieć. I robić to na swój sposób przede wszystkim, a nie tak, jak mu nakazano, bo to jest sztuczne. Natomiast to przekonanie, że ksiądz ma większe umiejętności komunikacji z Bogiem, kompletnie nie jest prawdą, bo taką umiejętność może wypracować każdy z nas. Z tym, że osoba niedbająca o swój instrument, czyli swoje fizyczne ciało, zanieczyszczając je poprzez niezdrowy styl życia i toksyczną energię, automatycznie blokuje przepływ takiej komunikacji. Zatem, żeby odbierać intuicyjnie wiadomości, należy w pierwszej kolejności oczyścić swój umysł i ciało. I tyle. Kościoły również szerzą ideę piekła i nieba jako nagroda za godne życie albo kara za grzechy. A to w konsekwencji wywołało jedynie w ludziach ogromny lęk przed śmiercią. Ludzie nie chcą umierać, boją się starości i nie chcą umierać. A to z kolei doprowadziło do tego, że ludzie gorączkowo poszukują metod odmłodzenia. Czy widzisz, co się dzieje teraz w świecie? Te wszystkie operacje plastyczne? Czyli ponad wszystko ludzie dbają o potrzeby ciała, a raczej nie ciała, tylko umysłu, ego, a przy tym ignorują potrzeby duszy. Bo widzisz, gdyby nauki Kościoła faktycznie były w pełni zgodne z prawdą, to w ludzkich życiach faktycznie zachodziłyby potężne, pozytywne przemiany. A to oznacza, że mielibyśmy naprawdę wielu oświeconych ludzi na świecie, którzy utrzymaliby pokój i miłość do bliźniego. A że w rzeczywistości tak nie jest, to śmiem twierdzić, że wyznawanie wiary według religii chrześcijańskiej jest co jedynie krótkim etapem jednego z tych niższych poziomów spirali dynamicznej rozwoju człowieka. A to oznacza, że z każdym kolejnym etapem, czy też poziomem, wraz z zachodzącą w Tobie zmianą, będą również zmieniały się Twoje poglądy religijne i sposób, w jaki wyrażasz swoją wiarę. O czym zresztą dowiesz się w odcinku poświęconym wyłącznie temu tematowi. Powróćmy na chwilę do momentu, zanim jeszcze poszłam do świątyni. Więc tuż po powrocie z Portugalii, jak wiesz, miałam jeszcze 3 dni wolnego. Więc postanowiłam, że po tygodniowej przerwie od siłowni pójdę poćwiczyć, jak dawniej. I tak też pełna nadziei na owocny trening, przygotowałam się już z samego rana, no i poszłam do lokalnej siłowni. A że od jakiegoś czasu już miałam swoją ustaloną taką stałą rutynę treningu, to jak zawsze najpierw skoczyłam na bieżnię, czyli ustawiłam te same parametry, co zawsze i kiedy byłam już gotowa, rozpoczęłam bieg. Ale z niewiadomych przyczyn niezbyt komfortowo czułam się w biegu, gdzie ja naprawdę uwielbiam biegać. No więc przełączyłam na szybki marsz. Po czym dosłownie chwilę później
musiałam już zwolnić maksymalnie do zwykłego spaceru. I aż trudno mi było uwierzyć, że po zaledwie tygodniu przerwy mój trening stał się aż tak bardzo uciążliwy. Więc czułam, że coś było nie tak. Coś się we mnie działo, ale jeszcze nie byłam pewna co. Więc tak spacerując, zaczęłam rozglądać się po siłowni, po czym dostrzegłam kilka osób ćwiczących tuż za mną. I po prostu nie mogłam uwierzyć w to, co zobaczyłam wtedy. Bo kiedy tak obserwowałam każdego z osobna, dostrzegłam coś znacznie więcej niż samą trenującą postać. Widziałam osobę pełną bólu i cierpienia, która poddawała swoje ciało katuszy. Ja dosłownie czułam ich uczucia, a nawet słyszałam ich myśli wołające o pomoc albo przerwę. Więc zamiast czuć ich motywację i determinację, czyli coś, co z pewnością dostrzegłby inny człowiek, ja czułam ich ból i wewnętrzne cierpienie. Czułam niezadowolenie, rozczarowanie, złość i nienawiść względem siebie. Czułam, jak bardzo nie akceptowali i nie kochali swojego ciała. I raptem zrobiło mi się tak przykro, że już nie mogłam na to patrzeć. Więc zabrałam rzeczy i dosłownie wybiegłam z tej siłowni. I kiedy już znalazłam się w swoim mieszkaniu, usiadłam na łóżku i rozpłakałam się. Dosłownie wpadłam w niekontrolowaną histerię. Bo zdałam sobie sprawę, że to, co właśnie zobaczyłam w tych wszystkich ludziach, było odbiciem lustrzanym tego, co również ja czułam względem siebie. I wtedy właśnie dotarły do mnie słowa usłyszane w pierwszej ceremonii ayahuaski. Dlaczego nie akceptujesz i nie kochasz swojego ciała? I raptem wszystko stało się jasnym. Zdałam sobie sprawę z tego, że faktycznie przez te wszystkie lata tak bardzo skupiałam się na ciągłym ulepszaniu wyglądu zewnętrznego, że w końcu kompletnie straciłam nad tym kontrolę. I zapomniałam o potrzebie odpoczynku i relaksu, czyli obdarzenia się troską i miłością. W dodatku te długie godziny pracy, niedojadanie. Więc zamiast faktycznie czasem odpuścić i odpocząć, ja wciąż zmuszałam swoje ciało do nadmiernej pracy, o czym już wspominałam wcześniej. Natomiast teraz już, będąc tego w pełni świadomą, przepraszałam siebie za ten brak rozwagi i zrozumienia dla potrzeb ciała. Dlatego obiecałam sobie, że już z tym kończę. I tak też od tamtego dnia faktycznie zaprzestałam tych długich i ciężkich treningów i przerzuciłam się na jogę. I nie czułam się z tym źle. Wręcz przeciwnie. Bo w końcu doznałam ulgi. Moje ciało doznało ulgi. Ulgi, że już nic mnie nie kontroluje, ale też ulgi, że w końcu mogę odpocząć bez wyrzutów sumienia. Jeśli natomiast chodzi o pracę, to oczywiście po tych ostatnich dniach urlopu wróciłam do niej. A że byłam już w 100% przekonana, że nie chcę tam już dłużej pracować, to wykalkulowałam, że zostanę do lutego. I tak też poprosiłam swoją menadżerkę o rozmowę, w której tym razem już bez zawahania poinformowałam ją o swojej rezygnacji. Oczywiście była zszokowana, ale myślę, przyjęła to ze zrozumieniem. A przyjęła to ze zrozumieniem, bo miałam wystarczająco dużo argumentów na to, żebym faktycznie mogła odejść bez wyrzutów sumienia. I wiesz co? Muszę przyznać, że cała ta sprawa ze złożeniem rezygnacji okazała się być dużo prostszą niż kiedykolwiek to sobie wyobrażałam, a wyobrażałam sobie wiele razy.
Prawdę mówiąc, aż zastanawiałam się, dlaczego, jak do tej pory nie potrafiłam jeszcze zrobić tego dużo wcześniej. A więc pracowałam przez kolejne 2 miesiące, ale oczywiście już nie brałam nowych klientów. Zajęłam się tymi, których miałam dotychczas. A że teraz już miałam troszeczkę więcej wolnego czasu, to zajęłam się również organizacją zastępstwa dla tych wszystkich klientów, których miałam do tej pory, bo co niektórzy z nich chcieli kontynuować swoje treningi. Wykorzystałam ten czas również, żeby przekazać im znacznie więcej tej zdobytej ostatnimi czasy wiedzy, bo jak już mówiłam w poprzednich odcinkach, miałam naprawdę wspaniałych klientów, którzy tak jak ja byli otwarci na nową wiedzę i oczywiście rozwój. Więc te 2 ostatnie miesiące upłynęły w naprawdę wspaniałej atmosferze. A dzięki temu w końcu ze spokojem mogłam odejść i rozpocząć coś zupełnie nowego. I przyznaję, że gdyby nie to, że codziennie chodziłam do świątyni, to z pewnością znacznie ciężej przechodziłabym ten okres, nazwijmy to, odłączenia od dotychczasowego życia, a okres kreowania tego zupełnie nowego. Bo to oczywiście wiązało się z poświęceniem czasu na zagłębienie się w tej wiedzy. No i oczywiście to wiązało się z przymusowym odosobnieniem. Więc tym razem nie miałam już żadnej pracy w zanadrzu. Za to miałam odłożone pieniądze i dużo wolnego czasu na napisanie książki. Książki, którą tak prawdę mówiąc, już dawno temu chciałam napisać. Z tym, że jak do tej pory jeszcze nie miałam na to czasu. A tak poza tym myślę, wciąż brakowało mi zbyt wielu odpowiedzi. Natomiast teraz już sytuacja zdawała się być wręcz idealna, bo dosłownie na chwilę po odejściu z pracy ogłoszono zamknięcie siłowni. A dokładniej mówimy o połowie marca, kiedy ogłoszono pandemię. A więc oprócz odłożonych pieniędzy miałam również zapomogi od państwa z racji COVID-a, jak my wszyscy. Więc czego chcieć więcej? Drogi widzu, czy Ty również dostrzegasz, jak perfekcyjnie po raz kolejny Bóg zaaranżował dla mnie okoliczności? Zresztą nie tylko dla mnie, bo dla nas wszystkich. Ale oczywiście ten nieświadomy człowiek nie dostrzegł w tym przychylności Bożej, bo zapewne zbyt mocno skupił się na stratach materialnych albo przymusowej zmianie rutyny. Cały ten okres tuż po odejściu z pracy faktycznie poświęciłam na napisanie książki i oczywiście na regularne wizyty w świątyni. A że poznałam tam naprawdę fascynujących ludzi, to oczywiście szybko zaprzyjaźniliśmy się ze sobą. I myślę, naprawdę fascynującym było poznać i też zobaczyć na własne oczy ludzi, którzy podobnie jak ja na którymś etapie swojego życia przeszli to przebudzenie. Bo kiedy go doznali, to tak jak w moim przypadku, ich życie uległo totalnej przemianie. I choć nasze historie naprawdę różniły, czy różnią się od siebie, to jednak wciąż widziałam między nami to podobieństwo wydarzeń. Więc wśród ludzi, których tam poznałam, byli m.in. ci, którzy w przeszłości na przykład zmagali się z uzależnieniami, albo tacy, którzy w przeszłości mieli problemy z prawem, czy też tacy, którzy kiedyś pozbawieni byli domu albo rodziny, więc przez lata na przykład zamieszkiwali ulice. Natomiast teraz, patrząc na nich wszystkich pełnych miłości, współczucia, zrozumienia i troski dla drugiego, aż trudno było mi uwierzyć, że faktycznie mieli za sobą aż tak ciężką przeszłość. Ale jak to mówią, ten, który ma największy bagaż na plecach, czyli ten, który przeszedł najwięcej takich trudnych doświadczeń, jest tym wybranym.
wybranym do tego, aby poprzez te najtrudniejsze z pozoru doświadczenia szybko przebudził się do własnej prawdy i tym samym, aby własnym przykładem nauczał innych do własnej przemiany i poszukiwania własnej prawdy. A żeby faktycznie udowodnić innym, że naprawdę warto jest być dobrym i świadomym siebie człowiekiem, to często na przykład w grupach wychodziliśmy na ulicę Londynu i wspólnie tańczyliśmy i śpiewaliśmy tą magiczną mantrę. I szczerze mówiąc, nie obchodziła mnie reakcja innych, bo teraz liczyło się tylko to, co ja czułam. A ja czułam, że chcę najzwyczajniej wyjść na ulicę i dzielić się swoją radością z innymi, bo to zaraża. I faktycznie mantra działała cuda, bo przechodnie często na przykład rezygnowali z własnych planów i jak zaczarowani najzwyczajniej dołączali do nas. Po czym już następnego dnia można było spotkać ich w świątyni. No, czysta magia. A tak na marginesie. To żaden wstyd, kiedy najzwyczajniej cieszysz się życiem i robisz coś, co kochasz, bez żadnych blokad i ograniczeń. Więc jeśli chcesz tańczyć na ulicy, to wychodź i tańcz. Więc jak widzisz, nie musisz wymuszać na ludziach wiary. Ludzka dusza sama wyczuje tę potrzebę pielęgnowania więzi z resztą stworzenia. Jeśli nie dziś, to być może za miesiąc, a może i za rok. Ale najważniejszym jest, żeby człowiek sam w sobie poczuł taką potrzebę. Bo tylko wtedy będzie wiadomym, że jest gotów na kolejne etapy swojego duchowego rozwoju. A to z kolei oznacza, że podejdzie do tego z otwartym sercem, pasją i zamiłowaniem, a nie dla zasady czy z przymusu. I wtedy właśnie faktycznie będziemy mogli stwierdzić, że doszło do wewnętrznej przemiany. A tego, co wydarzyło się dalej, dowiesz się już w kolejnym odcinku. Odcinku, w którym podsumuję dotychczasowe odkrycia i przemiany. Bo to właśnie dzięki tej zdobytej wiedzy w końcu odkryłam, co faktycznie jest moim powołaniem. Czyli o tym, jak w końcu odnalazłam swój życiowy cel. I oczywiście mam nadzieję, że dzięki temu przyszłemu odcinkowi Ty również będziesz w stanie odnaleźć własny cel tej przepięknej, lecz trudnej życiowej podróży. Zatem serdecznie zapraszam do śledzenia kolejnych odcinków. Drogi widzu, życiowe doświadczenia pokazały mi, że nie musisz być dzieckiem, żeby uwierzyć w magię, bo magia niekoniecznie musi oznaczać czary. Magicznym jest na przykład uczucie przynależności do miejsca lub grupy ludzi, czyli środowisko, w którym czujesz się najlepiej, bo to właśnie miejsca i ludzie tworzą tą magię. Magicznym również jest uczucie zjednoczenia w modlitwie, bo siła pasji, miłości i oddania, jakie każdy z osobna w nią wkłada, w połączeniu dają właśnie efekt tej naprawdę błogiej ekstazy. Magicznym również jest zobaczyć siebie w drugim człowieku, bo dzięki czyjejś historii jesteśmy w stanie zdać sobie sprawę z tego, jak daleko my zaszliśmy we własnym rozwoju. I tak prawdę mówiąc, magia jest w każdym z nas. Chociażby nasze talenty i umiejętności, które zdobywamy na przełomie setek tysięcy lat. Magicznym jest cały ten mechanizm działania wszechświata, czyli to, jak Bóg doskonale aranżuje wszelkie zdarzenia i spotkania na naszą korzyść. Zatem to, że czujesz się do czegoś powołany, że czujesz silną potrzebę pójścia własną ścieżką i że interesują Cię rzeczy, które być może nie interesują innych, nie jest przypadkowe. To wszystko jest częścią Twojego przeznaczenia. Zatem jeśli masz w sobie to silne poczucie, że tam jest coś więcej do odkrycia, to uwierz, że faktycznie tak jest.
Więc nie ignoruj tego wołania, tylko dlatego, że być może inni oczekują od Ciebie bycia takim samym. Zamiast tego podążaj za tym głosem, zadawaj głębokie pytania i poszukuj do nich odpowiedzi. I wiedz, że odstawanie od reszty nie jest złe, wręcz przeciwnie. To daje Ci możliwość poznania siebie i własnego potencjału. Złym natomiast jest być może właśnie to naśladowanie innych i bycie kimś, kim nie jesteś, tylko po to, żeby się dopasować. Bo to nazywamy życiem w kłamstwie, czyli iluzja życia. Więc jeśli nie czujesz się szczęśliwy lub w pełni usatysfakcjonowany, będąc tam, gdzie jesteś, to być może jest to znak, że nadszedł właśnie czas, abyś w końcu obrał własną drogę. I choć często tego typu zmiany wiążą się ze zmianą środowiska i otoczenia, to wiedz jednak, że wraz z zachodzącą w Tobie przemianą automatycznie będziesz manifestował do swojego życia ludzi i zdarzenia odpowiadające Twojej obecnej energii. Zatem zakładając, że faktycznie będziesz się rozwijał, możesz być pewien, że z każdym kolejnym etapem poznasz coraz to lepszych i znacznie bardziej rezonujących z Tobą ludzi. Na tym właśnie polega cały proces naszego rozwoju. A zatem bez wyrzutów sumienia powinieneś dać odejść temu, co już Ci nie służy, a dzięki temu będziesz właśnie wzrastał do tych wyższych poziomów w duchowym rozwoju. Jeśli natomiast chodzi o sposób wyznawania wiary, jak już powiedziałam na wstępie tego epizodu, Bóg jest jeden, natomiast takich dróg prowadzących do Niego istnieje naprawdę wiele. I taką, myślę, najwłaściwszą drogą jest droga prowadząca przez serce, czyli poprzez miłość. Bo Bóg jest miłością. Dlatego dopóki kochasz i szanujesz bliźniego, to w jaki sposób wyznajesz swoją wiarę, kompletnie nie ma znaczenia. Zatem słuchaj własnej intuicji, daj jej szansę na poprowadzenie siebie, nie zważając na to, co powiedzą czy pomyślą inni. Bo każdy, pamiętaj, operuje według zakodowanych wcześniej programów, więc robi to nieświadomie, czyli automatycznie. A jeśli Ty chcesz robić coś świadomie, to idź za głosem serca. W końcu każda religia jest filozofią, więc podążaj za tą, która faktycznie zgadza się z Twoją naturą. I wyczujesz to, kiedy zapoznasz się z nią. Mam nadzieję, że to nagranie zmotywowało Cię do refleksji nad własnym systemem przekonań. A dzięki temu będziesz mógł spojrzeć na swoje życie z totalnie nowej, innej perspektywy. Drogi widzu, jak zawsze życzę Ci wytrwałości, cierpliwości, siły i determinacji w dążeniu do odnalezienia własnej prawdy. A jeśli podobało Ci się to nagranie, to oczywiście poproszę o kciuka w górę i podzielenie się linkiem z rodziną i znajomymi. Natomiast jeśli jeszcze nie subskrybowałeś do mojego kanału, to proszę zrób to teraz, a pomożesz mi tym samym w rozbudowie i oczywiście sięgnięciu jeszcze większej publiki. Bo tak naprawdę każda interakcja się liczy. Dlatego też dziękuję wszystkim tym, którzy są, byli i będą ze mną i wspierają mnie w mojej działalności. Mam nadzieję, że już niedługo razem odmienimy ten świat poprzez właśnie naszą świadomość. A tymczasem dziękuję raz jeszcze za Twój cenny, poświęcony czas na obejrzenie tego nagrania. Ściskam Cię gorąco. Trzymaj się. Do następnego razu. Hej!